Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś opowiem Wam o kilku typach rowerzystów, jakie każdy z nas może spotkać na swojej drodze. Nie będę ukrywał, że będę opowiadał o typach rowerzystów, których po prostu nie toleruję, nie lubię, wywołują u mnie czasami białą gorączkę, jak jeżdżę na rowerze. Staram się ich też unikać, zwracać uwagę na to, już z daleka gdzieś wyczuwać, jaki typ rowerzysty jedzie, tak żeby móc się do niego niestety przystosować, z tego względu, że większość z nich jest całkowicie odporna na przyswajanie wiedzy tego, jak powinno się jeździć na rowerze. Zapraszam. Pierwszy typ, bardzo często spotykany, ja już nieraz o tym tutaj na kanale czy na blogu pisałem, jest to Batman, czyli osoba, która po zmroku albo w złych warunkach pogodowych jeździ bez oświetlenia. Nie ma lampek, a jeżeli nawet ma te lampki, ma je niewłączone, baterie się rozładowały. Jest to bardzo niebezpieczny typ nie tylko dla kierowców, ale także dla pieszych i dla innych rowerzystów, z tego względu, że często gdzieś w jakichś nieoświetlonych uliczkach, a już zwłaszcza poza terenem zabudowanym, gdzie nie ma oświetlenia, takiej osoby zwyczajnie nie widać, można się nadziać. Zazwyczaj, kiedy krzyknie się do takiej osoby: słuchaj, włącz lampki, można usłyszeć jakiś stek niecenzuralnych słów, jakąś wiązankę, także lepiej na nich uważać. Ale przeciwieństwem Batmanów ja nazywam takie osoby pan stroboskop. Są to osoby, które mają wycelowaną lampkę centralnie przed siebie z maksymalną mocą, najlepiej w ogóle w trybie stroboskopu, tak żeby jadący z naprzeciwka dostali oczopląsu. Są to również osoby, które używają bardzo mocnych czołówek, które mają na głowie, ale nie mają do tego założonej lampki na kierownicy, także to też jest ich tak widać, nie widać. No i zazwyczaj świecą w przypadkowym miejscu, przypadkowe miejsce najczęściej w oczy rowerzystów jadących z naprzeciwka. Panna Maj. No tutaj nie chcę być szowinistą, ale drogie panie, nie obraźcie się, zazwyczaj są to kobiety jadące na rowerach miejskich. Rama zazwyczaj jest za duża, kobieta jest drobna, niska, ale koła 28 cali, olbrzymia rama. Buja się na boki, cały czas tak jakby przednie koło z tylnym nie mogło nawiązać kontaktu, żeby jechać po linii prostej. Nie jest skupiona w ogóle na jeździe, nawet trzeba uważać gdzieś podczas wyprzedzania takiej osoby, czy aby przypadkiem gdzieś jej nie zarzuci na lewo bądź na prawo. Boi się wszystkiego, przeprowadza często rower przez przejazd dla rowerzystów. No, warto byłoby takie osoby trochę uświadomić, żeby dobrze sobie też ustawiały siodełko, ponieważ siodełko zazwyczaj jest ustawione za nisko, żeby dosięgać stopą ziemi, no co też wygląda wtedy dziwnie, jak ktoś nogami na boki majta, ale też traci częściowo również kontrolę nad rowerem. Jazda rowerem po chodniku, poza kilkoma wyjątkami, jest nielegalna, jest niebezpieczna, nie tylko stwarza zagrożenie, ale po prostu jest niezbyt kulturalne w stosunku do pieszych, ale pewną formą takiej osoby, która jeździ po chodniku, jest kamizelkowy chodnikowiec, czyli osoba, która nie dość, że jedzie po chodniku, to ma jeszcze na sobie kamizelkę odblaskową, tak żeby rzucać się w oczy, żeby piesi mogli ustępować drogi, żeby schodziły z tego toru jazdy, jaki sobie ten kamizelkowiec obrał, a także, aby podczas przejeżdżania przez przejście dla pieszych taka osoba była lepiej widoczna przez kierowców. Nie podoba mi się z tego względu ten typ jazdy, z tego względu, że jest to taka trochę dwulicowość. Z jednej strony no, pewne osoby mogą bać się jeździć po ulicy. Ja to przy niektórych przypadkach jestem w stanie zrozumieć, ja na temat jazdy po chodniku też nagram kiedyś osobny odcinek, no ale zakładanie dodatkowo jeszcze kamizelki, no to już wygląda naprawdę groteskowo, mi się to absolutnie nie podoba, to takie podwójne zabezpieczanie się, nie wygląda to fajnie. Kolejny typ, samolub. Tak naprawdę samolub może występować w kombinacjach ze wszystkimi tymi typami, o których dzisiaj opowiem. Jest to osoba, która myśli tylko i wyłącznie o sobie. Inni rowerzyści, inni kierowcy, piesi w ogóle nie istnieją dla takiej osoby. On się potrafi zatrzymać na drodze rowerowej bez żadnego w ogóle zorientowania się, czy z tyłu ktoś nie jedzie. Nie sygnalizuje skrętów. Kiedy na przykład stoi rządek rowerzystów na czerwonym świetle na przejeździe, on podjedzie z lewej strony, ustawi się obok jako pierwszy i gdy wszyscy ruszą, on sobie spokojnie ruszy na trzeciego, próbując się wbić między też tych, którzy jadą z naprzeciwka. Nieraz spotykam takie osoby, kiedyś jechałem drogą rowerową i na zakręcie ktoś próbował sobie naprawić rower, postawił go do góry kołami i w 3 osoby stali przy tym rowerze, no tamując całkowicie ruch. Kiedy zatrzymałem się i delikatnie zwróciłem uwagę: słuchajcie, a może byście się na chodnik przenieśli albo gdzieś na trawnik z tym rowerem, no to usłyszałem:
czego ty w ogóle chcesz, więc tego typu osoby to jest najgorszy rach tak naprawdę wśród rowerzystów, po prostu myślą tylko i wyłącznie o sobie, dla nich ma być dobrze, no o innych w ogóle nie myślą, czy im przeszkadzają, czy utrudniają im jazdę. Kolejny typ, rodzinkowiec, weekendowiec. Są to grupki, które zazwyczaj możemy zaobserwować w soboty i niedzielę na drogach rowerowych. Całe rodziny wyjeżdżają na rowerach, jeżdżą po na przykład drogach rowerowych, jadą obok siebie całą szerokością, potrafią nawet w 3 czy 4 osoby, jeżeli tylko szerokość na to pozwala, jechać obok siebie. Nie zwracają uwagi na to, że ktoś jedzie z naprzeciwka, że ktoś jedzie z tyłu, chciałby je wyprzedzić. Na jakieś upominania, dzwonienie, proszenie, żeby zjechały te osoby, reagują bardzo powoli i no, ogólnie ciężko się przepychać między takimi osobami. Dodatkowo często jest tak, że te osoby uczą dzieci jazdy po drodze rowerowej. Po pierwsze, nie jest to zgodne z przepisami z tego względu, że dziecko do 10 roku życia jest traktowane jako pieszy i powinno poruszać się chodnikiem. To jest jedna sprawa. Ale druga sprawa, jeżeli dziecko jeździ dobrze, jeżeli potrafi jechać po prostej, nie boi się, utrzymuje ten tor jazdy, mi to w ogóle nie przeszkadza. Ja w metrykę nie będę zaglądał, ile to dziecko ma lat. Ale jeżeli ojciec zatroskany czy mamusia próbuje nauczyć dziecko jeździć właśnie po drodze rowerowej, gdzie to dziecko tak kluczy, potrafi wyjechać nagle zza roweru podczas wyprzedzania, no niestety jest to w ogóle nieodpowiedzialne, nierozważne, jeżeli chodzi o tych rodziców, tak jak oni to dziecko potrafią, no, chcą nauczyć jeździć po takiej drodze rowerowej, także tutaj apel do rodziców, jeżeli nie nauczyliście jeszcze dziecka, że jeździ się zazwyczaj w linii prostej, trzymając się bliżej prawej krawędzi, to uczcie to dziecko, ale na jakichś mniejszych drogach bocznych, może na przykład gdzieś na jakichś leśnych ścieżkach, nie na drodze rowerowej, gdzie jeżdżą też inni rowerzyści i to już nie chodzi nawet o samo tamowanie ruchu, to też, ale również dlatego, że jest to niebezpieczne. Dziecka często nie widać, na przykład jeżeli jedzie między dwójką rodziców. Na kolejny typ nie mogłem znaleźć lepszej nazwy niż ulicznik, czyli osoba, która mimo tego, że jest droga rowerowa, a że jest zakaz jazdy po ulicy rowerem, to i tak jedzie rowerem po ulicy. I jeżeli zwrócimy mu uwagę na to, że no słuchaj, no tu jest droga rowerowa, może tak byś nie jechał ulicą, to on powie, że on jedzie rowerem szosowym, że te drogi rowerowe są w fatalnym stanie, że się nie da po tym jechać, są niebezpieczne. Ja jestem w stanie oczywiście zrozumieć osoby, które jeżdżą na wąskich oponach, po jakiejś kiepskiej drodze rowerowej z kostki, z dziurami, że no, nie ma wcale żadnej przyjemności taką drogą jechać, ale mimo wszystko wybrałbym w takim układzie inną drogę. Ja wiem, że wiele osób się może nie zgodzić i powie, no dobrze, jeżeli droga zagraża niebezpieczeństwu, ja będę jechał ulicą, no ale nie zapominajmy o tym, że jednak kierowcy chociażby, którzy jadą tą ulicą, no nie będą tacy wyrozumiali i dla nich jednak jesteśmy w tym przypadku intruzem, mamy swoją drogę i jeżeli ona jest w kiepskim stanie, to trzeba bardziej starać się przekonać prezydenta, burmistrza, radę gminy, żeby coś z tą drogą rowerową zrobiły, żeby ją naprawiły, poprawiły, wbudowały nową, a nie dawać jakiś tutaj wyraz swojego sprzeciwu, jeżdżąc ulicą i no, po prostu denerwując innych. I ostatni typ, który jest połączeniem samoluba, czasami chodnikowca, kamizelkowca i innych typów rowerzystów, czyli czy mam pierwszeństwo, czy nie mam pierwszeństwa, jadę. Czyli na przykład ktoś dojeżdża do przejazdu dla rowerzystów, gdzie teoretycznie w wielu miejscach jest to pierwszeństwo, jak najbardziej warto z niego skorzystać, no ale nie powinno być tak, że dojeżdżamy do przejazdu i przecinamy go na przykład 30-40 km na godzinę, nie biorąc pod uwagę faktu, że wielu kierowców może nas zwyczajnie nie zauważyć. Na przykład wyjedziemy gdzieś za jakiegoś drzewa, za zakrętu, ktoś może się zagapić, więc lepiej jednak dla własnego bezpieczeństwa, dla własnego dobra zwolnić. Ja też już pod którymś z jednych poprzednich odcinków był taki temat, że kilka osób się rzuciło na mnie z takimi pretensjami, że przecież, no kurczę, ja mam pierwszeństwo, ja powinienem jechać, w ogóle nie patrzeć, to niech inni za mnie myślą. Oczywiście w idealnym świecie tak jest, ale nie oszukujmy się, nawet jeżeli mamy zielone światło, to i tak powinno się prewencyjnie ograniczyć prędkość. Ja nie mówię zatrzymać się, nie mówię zwolnić do 5 na godzinę, ale chociaż jednak zwolnić, dać się zauważyć z tego względu, że cmentarz czy szpital jest naprawdę pełen osób, które miały pierwszeństwo. I drugi też przypadek jest to przejeżdżanie rowerem przez przejście dla pieszych. O tym tak naprawdę też postaram się powiedzieć przy odcinku o jeździe po chodniku. Ja do samego przejeżdżania na rowerze po przejściu dla pieszych
nic nie mam. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że dojeżdżamy do przejścia dla pieszych, rozglądamy się, czy nic nie jedzie. Jeżeli w ogóle 500 metrów w jedną, 500 metrów w drugą, nie ma nikogo, a my musimy tym chodnikiem, przejściem dla pieszych przejechać, ja tutaj jakichś większych problemów nie widzę. No ale są osoby, które robią to niestety z naruszeniem wszelkich norm, zasad i norm bezpieczeństwa. Nie patrzą, nie rozglądają się, po prostu wjeżdżają po przejściu dla pieszych, jest zielone światło na przykład dla pieszego, no ale kierowca może się w ogóle nie spodziewać, że tam pojawi się rower, więc to jest absolutnie niedozwolone, niebezpieczne. No i poza tym robi też nam, rowerzystom, złą renomę wśród kierowców, także no absolutnie przestrzegałbym przed tego typu jazdą. Jak widzicie, tutaj tych typów rowerzystów można wymieniać i wymieniać. Ja jestem ciekawy teraz, co macie na ten temat do powiedzenia. Dajcie znać w komentarzach, jakich typów rowerzystów Wy nie lubicie. Oczywiście bardzo bym prosił, żebyśmy się nie obrażali, nie hejtowali, bardziej jakoś konstruktywna krytyka, żeby się pojawiła, a tak, żeby każdy mógł z tego coś jeszcze wyciągnąć dla siebie, żeby przekazał to znajomym, a nie, żeby cała nauka płynęła z tego taka, że ktoś jest PIP, albo ktoś jest PIP, albo ktoś jest PIP. Także dyskutujcie w komentarzach. Ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!